Cześć, jeśli interesuje Was tematyka noży i scyzoryków, to proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie to bardzo duże wsparcie. Zapraszam na materiał. To jest opowieść o spotkaniu dwóch światów: gierkowskiej Polski, która marzyła o twardej walucie, i amerykańskiego giganta z miasteczka Camillus, który szukał taniej, ale solidnej siły roboczej. To reportaż o krótkim, ale burzliwym mariażu, którego owocem stały się scyzoryki z zagadkowym napisem Syracuse Knife Co. Poland. Rozdział pierwszy: zapach Davis i zapach stali. Jest rok 1973. Polska pod rządami Edwarda Gierka otwiera się na zachód. Hasło „Polak potrafi” wybrzmiewa w każdej fabryce, a dyrektorzy państwowych zakładów dostają jasne wytyczne: eksportować. W Drzewicy, w zakładach Gerlach, praca w re. To firma z tradycjami sięgającymi czasów stanisławowskich, dumna ze swojej korony w logo. W tym samym czasie, tysiące kilometrów dalej, w stanie Nowy Jork, zarząd Camillus Cutlery Company, jednego z najstarszych i największych producentów noży w USA, analizuje słupki kosztów. Amerykanie wiedzą, że aby utrzymać swoją budżetową markę Syracuse Knife Co., muszą znaleźć podwykonawcę poza Stanami. Wybór pada na Polskę. Dlaczego? Bo Gerlach ma park maszynowy, historię i jest tani. Rozdział drugi: kontrakt stulecia w cieniu żelaznej kurtyny. Negocjacje są szybkie. Amerykanie stawiają twarde warunki. To nie ma być Gerlach. To ma być produkt, który amerykański farmer czy robotnik kupi w lokalnym sklepie z narzędziami jako tani, solidny nóż made in Poland, ale pod banderą Syracuse. W Drzewicy rusza specjalna linia. Projektanci Gerlacha dostają wzory zza oceanu. Nie ma tu miejsca na polską finezję, ma być prosto i po amerykańsku. Rozdział trzeci. Orzeł na rękojeści, korona w szufladzie. Kiedy pierwsze partie schodzą z taśmy, robotnicy w Drzewicy przecierają oczy. Na klindze zamiast znajomej korony widnieje wybity napis Syracuse Knife Co. Poland. Z drugiej strony skromne stainless. Najbardziej intrygujące są jednak emblematy. Na okładzinach niektórych modeli pojawia się amerykański orzeł z rozpostartymi skrzydłami, symbol wolności wbity w produkt z kraju zza żelaznej kurtyny. To paradoks tamtych lat. Polskie ręce hartują stal, która ma służyć budowaniu amerykańskiego snu. Teraz krótka przerwa i prezentacja odwzorowanego zestawu scyzoryków eksportowych z katalogu firmowego Gerlach. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to. Używając nazewnictwa z katalogu Medom, pierwszy scyzoryk to model NK307N wyposażony w ostrze duże i małe, cena katalogowa 47 zł, sygnowany Gerlach Stainless Poland. Drugi scyzoryk to model NK367N, wyposażony w ostrze duże i małe, rozwiertak, korkociąg, otwieracz do konserw, otwieracz do kapsli. Cena katalogowa 87 zł 50 groszy. Sygnowany Gerlach Stainless Poland. Trzeci scyzoryk amerykański w katalogu model NK632, ostrze, pilniczek, nożyczki. Cena katalogowa 150 zł. Mój ma oznaczenie 354, Syracuse Knife Co. Czwarty scyzoryk amerykański w katalogu model NK610, ostrze duże i małe, rozwiertak, korkociąg, otwieracz do konserw, otwieracz do kapsli, pilniczek, nożyczki, piłka do drewna, piłka do metalu, skrobak do ryb. Cena katalogowa 302 zł. Mój to biedniejsza wersja z oznaczeniem 366, Syracuse Knife Co. Piąty scyzoryk amerykański myśliwski model NK606N, ostrze duże, korkociąg. Otwieracz do kapsli, piłka do drewna, ostrze specjalne. Cena katalogowa 247 zł. Mój to wersja z oznaczeniem 390, Syracuse Knife Co. Niestety w stanie bardzo słabym do regeneracji.
W stanie dobrym scyzoryk z katalogu to koszt zakupu na dzień dzisiejszy 400 zł wzwyż. Szósty scyzoryk wędkarski to model NK376N. Ostrze duże, skrobak do ryb, cena katalogowa 125 zł. Sygnowany Gerlach Stainless Poland. Jest to starsza wersja z mosiężnymi prowadnicami i strzemiączkiem o przekroju okrągłym. Siódmy scyzoryk kelnerski to model NK348. Ostrze, otwieracz do kapsli, korkociąg. Cena katalogowa 130 zł. Mój to wersja z oznaczeniem 399 Poland Syracuse Knife Company. Przedmiot praktycznie niespotykany ze zwykłymi oznaczeniami Gerlach. Z oznaczeniem Syracuse unikatowy i do zdobycia tylko przypadkiem. Teraz posłuchamy sobie, jak klikają, a potem zapraszam na dalszą część historii. Rozdział 4. Rozczarowanie i szklany sufit. Współpraca, która miała trwać dekady, zaczyna zgrzytać już w 1974 roku. Amerykański system kontroli jakości jest bezlitosny. To, co w PRL-owskiej normie uchodziło za dobre, dla Camilusa jest wybrakowane. Luzy na nitach, niedokładne szlify, pękające sprężyny, reklamacje płyną z Syracuse do Drzewicy szerokim strumieniem. Gerlach, borykający się z problemami surowcowymi i naciskami na ilość, a nie jakość, nie nadąża za standardami Camilusa. Amerykanie są rozczarowani, liczyli na niemiecką jakość za polską cenę, a dostali produkt, który psuł renomę marki Syracuse. Rozdział 5. Epilog. Skarb w szufladzie dziadka. W 1975 roku, zaledwie 2 lata po wielkim otwarciu, kontrakt zostaje zerwany. Maszyny zostają przestawione na produkcję krajową, a projekt Syracuse Poland trafia do archiwum. I to koniec historii tej kooperacji. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli jesteś zainteresowany podobnymi historiami i tematyką scyzoryków i noży składanych, to zapraszam do subskrypcji kanału, włączenia powiadomienia, dania łapki w górę i zostawienia komentarza.